Mam wrażenie, że obecnie żyjemy w takim pędzie, w ciągłym biegu, że zapominamy o zrobieniu drobnych przyjemności samemu sobie. Kiedyś, wydaje mi się, że bardzo dawno temu, po prostu w odległej galaktyce, bardzo lubiłam robić serduszka, tak dla zwykłej przyjemności robienia. Dla nikogo, po prostu dla siebie. Troszkę zostawały ze mną, a po jakimś czasie znajdowały nowy dom. I właśnie dziś zapraszam Was na taki serduszkowy film. Serduszka robione wyłącznie dla przyjemności i tylko dla siebie. 3 serduszka zrobione w klimatach i kolorach, które najbardziej lubię. Skoro te serduszka mają być czystą przyjemnością dla mnie, to wybaczcie, ale one jak zwykle będą bardzo proste, szybkie do zrobienia i nieskomplikowane. Nie zamierzam się martwić, czy coś mi się uda, czy coś mi wyjdzie, więc żadnych nowych preparatów. Lecę klasyką, którą naprawdę uwielbiam. 3 serduszka i 3 obrazki dobrane tak, aby na każdym obrazku dominował inny kolor. Ponieważ pod kolor ciuchów, w które ubrane są dziewczyny, będę robiła paski przechodzące przez serduszka. Ale zanim dorobię kolorowe paseczki, muszę jeszcze dopaprać odpowiednie tło. I w tym wypadku słowo dopaprać jest absolutnie adekwatne. Oryginalne tło na obrazkach to takie rozmazane mazy, więc muszę polecieć tym klimatem, żeby mi wszystko razem pasowało. Świetna do tego, jak widzicie, jest gąbka z dużymi oczkami. No to zaczynamy robić paseczki. Ostatnio bardzo mi się ten motyw spodobał i zrobiłam go na pudełku z lawendą. Jeżeli macie ochotę i nie widzieliście tego pudełka, to podlinkuję Wam ten film o pudełku z lawendą pod tym wideo, czyli no wiecie, pod spodem. Pudełko lawendowe było większe i zależało mi, aby paseczki były praktycznie idealne, więc do ich malowania użyłam taśmy malarskiej. A na tych serduszkach po pierwsze uzupełnienia pasków mam całkiem niewiele, po drugie będę je jeszcze przykrywała szablonami, a po trzecie robię to dla przyjemności, więc jeżeli mi wyjdzie krzywe, no to wiecie, nie szkodzi. Różowe gotowe, teraz jeszcze tylko żółte paski i niebieskie, no i właściwie witam się z gąską. Nie wiem, czy to na filmie widać, ale farba, którą maluję paski, jest bardzo rozwodniona. Dzięki temu otrzymuję taki delikatny, półprzeźroczysty efekt. Zwrócę Waszą uwagę na dobieranie farb. Ten kawałek filmu ma 23 sekundy, ale naprawdę zabiera mi to czasami dużo czasu, żeby ten kolor, który chcę umieścić na mojej pracy, był taki, no wiecie, według mnie w punkt. Zdarza mi się także przemalowywanie kawałka pracy, gdy po wyschnięciu dochodzę do wniosku, że to jednak nie był ten kolor i to nie była idealnie dobrana farba. I to mi naprawdę przeszkadza, ale jeżeli coś namaluję krzywo, coś mi nie wyjdzie, to uważam, że jest ok i wtedy się nie przejmuję. Nie potrafię tego wytłumaczyć, czemu najbardziej przeszkadza mi niedobrany kolor. Czasami już podczas składania filmu przypomina mi się, że miałam jakiś plan, którego nie zrealizowałam. Właśnie na tym obrazku miałam plan, żeby sukienki dziewczynek podmalować delikatnie na błękitny kolor. No cóż, zapomniałam i już tak zostało. Ważnym elementem wykończenia, który zawsze pięknie wygląda, jest przyciemnienie boków. Można to zrobić pędzelkiem skośnym, ale dużo łatwiej jest zwykłą gąbeczką. Zazwyczaj dla ładnego efektu przyciemniam boki w 2 przelotach. Pierwszy przelot gąbeczką to dosyć jasna farba, która głęboko wchodzi w serduszko, a drugi przelot to ciemniejsza farba i ją nakładam tylko na brzeg. A teraz będą szablony i pasta modeling. Może być zwykła, może być lekka, to nie ma żadnego znaczenia, generalnie wyjdzie tak samo. Prawdę mówiąc, to miałam taki plan, żeby szablony poodbijać pastą pękającą, ale gdy ją otworzyłam, okazało się, że jest taka malutka resztówka i jeszcze całkiem zaschnięta, więc poszła w ruch pasta modeling i uważam, że całkiem fajnie wyszło. I jeszcze drugi szablon. Jeżeli wzór, który chcę odbić przez szablon, ma być idealnie biały, to zazwyczaj do odbijania wybieram pastę, a nie farbę. Dlaczego? Ponieważ pasta daje mi idealną biel dzięki grubszemu nałożeniu. Natomiast jeżeli bym chciała zrobić idealnie białe literki odbijając to zwykłą farbą, myślę, że by mi taki ładny kontrast nie wyszedł. Na ostatnim serduszku zawijasy postanowiłam zrobić ręcznie. Specjalnie wybrałam pastę modeling w aplikatorze, a nie zwykłą konturówkę,
ponieważ pasta modeling po wyschnięciu jest matowa, natomiast konturówka daje połysk. Z założenia to miały być skromne serduszka vintage i połysk mi tutaj niezbyt pasował. Moje rewelacyjne, antyodbłyskowe oświetlenie powoduje, że tych zawijasków prawie nie widać, ale to serduszko naprawdę ładnie wyszło i całkiem mi się podoba. Pod tym wideo zostawię Wam link do innego filmu, w którym pokazuję, jak malować zawijasy, tak zwane zawijasy dla opornych. Taki mam plan, żeby te serduszka potem ze sobą tyłem skleić, ale jeszcze zobaczę, na razie je wykończę tak normalnie na płasko. 3 serduszka, każde troszkę inne, więc każde dostanie inne wykończenie. Ciekawa jestem, które serduszko Wam podoba się najbardziej, niebieskie, żółte czy różowe. Wpiszcie to w komentarzu pod filmem, bo bardzo jestem ciekawa, bo ja oczywiście mam swojego faworyta i powiem Wam, które serduszko mi się podoba najbardziej na końcu filmu. Wy oglądacie, a ja opowiadam jak zwykle, że wszystkie produkty, których używałam w filmie, zamieściłam w linkach pod wideo. Wystarczy kliknąć i jesteście w naszym sklepie Inspirello dokładnie na produkcie, który używałam. Filmy na kanale Inspirello pokazują się co niedzielę. Zapraszam co tydzień, w każdą niedzielę o 9 rano. To znaczy o 9 puszczam film i oczywiście można ze mną wypić poranną kawę, ale jak obudzicie się później albo obejrzycie później, to nic nie szkodzi. A moim faworytem w tej edycji serduszkowej został kolor niebieski. Ciekawe co Wam się spodoba, już się nie mogę doczekać tych komentarzy. Do zobaczenia, pa!